Szybko, szybko. Nigdzie nie uciekniesz mi, ty Żiro! Wracaj tu, kur... Nie uciekniesz! Tak i tak cię znajdę! Słyszysz? Tak i tak cię znajdę! Dziś w odcinku Adrian broni klientki przed jej byłym mężem. Co jest? Spieprzaj, gościu! Nie pchaj mnie palcem między drzwi, bo cię przyczasnę. Do Lombardu przychodzi czarownica. To laleczki voodoo mają niezwykłą moc. Naprawdę działają. Voodoo. Czy Kazimierz zainwestuje w psi interes? Na wolnym rynku nie znajdę tak szybko kupca. No ale pośpiech to jest zły doradca, a ja się na tym nie znam. Ale zna się pan na obracaniu pieniędzmi. Patrycja w tajemnicy przed Adrianem spotyka się z Ryżym. Co tam? Dzwoniłaś. Musimy pogadać. A co, znudziła ci się już stabilizacja? Nie zgrywaj się. To może któryś z tych. To jest nasz najnowszy model. Jest w dobrej cenie, bo ma rysę, ale generalnie działa świetnie. A ten? No ten jest w tej samej cenie, no bo nie ma żadnych uszkodzeń, ale jest dużo słabszy. To co, dziewczyny? Decydujecie się? No, No nie wiem. Który wybieracie? A pan jaki lubi? Ja takie, które działają. Ten pan to lubi, jak do niego ładne dziewczyny dzwonią. A to my bardzo chętnie. Proszę tylko wpisać numer do telefonu. Pan swój też może wpisać. W końcu od przybytków głowa nie boli. No ja za taki przybytek podziękuję, chociaż jakże ładny, no ale kolega na pewno skorzysta. Bardzo ci dziękuję, Adek, ale sam sobie poradzę. To ja wezmę ten. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy mogę pomóc? Ręcznie robione. Sama je szyję. Zazwyczaj na zamówienie. Babka, która weszła do Lombardu, wyglądała jak prawdziwa czarownica. W dodatku taka, która rzuca czar od wejścia. Te dziewczyny gapiły się na nią jak zaczarowane. Cześć, Ruda. Wiesz, co ty tu robisz? No przecież jestem wolnym człowiekiem. Chyba mogę sobie pospacerować po mieście, co? No tak, jasne. To cześć. Czekaj, pogadajmy, Patrycja. Chyba nie mamy o czym. Czyżby? Chyba nas wiele łączyło, co? Kiedyś. Było, minęło. No nie żartuj, że zapomniałaś, jak nam było razem fajnie. Co? Bo ja nie zapomniałem. Nie, nie zapomniałam. I wiesz co, to było dla mnie ważne. Ale to jest przeszłość. Bo co, bo jesteś tym fajfusem? Przestań! Adek mi daje poczucie bezpieczeństwa i stabilizację. I tylko dlatego z nim jesteś. Nie. Kocham go. Jesteśmy rodziną. Nie wierzę ci. Zawsze byłaś wyrachowana. A ty zimny. Wielki mi macho. To przez ciebie się stało to wszystko. Ja cię pomogłem stamtąd wyciągnąć. Ale to przez ciebie tam trafiłam. Wiesz co, daj nam spokój. Stabilizacja to mit. Bańka mydlana. Zobaczysz. Zniknie szybciej, niż się pojawiła. O, dzień dobry, pani Marto. Dzień dobry. Jak tam figa? Cieszysz się na strzyżenie? O, nie bardzo. Prędzej na spotkanie ze swoją ulubioną fryzjerką. No i ja się cieszę, że spędzę parę chwil z moją ulubioną klientką. To co, zostawię ją pani? Tak, tak, bo ja tutaj się umówiłam niedaleko na paznokcie, to bym za godzinkę po nią wróciła. No jasne, skoro figa będzie miała nową fryzurę, to jej pani też musi mieć coś nowego. Raczej. Dobra, to co? Ja za godzinkę wracam. 120 zł, tak? Tak, jak zawsze. Dobra, super. No to do zobaczenia. Dziękuję, Dzięki. do zobaczenia. I co? O, nie bój się, przecież dobrze to wszystko znasz.
Już gotowa jesteś? Dzień dobry, kochana. Krysia, co cię tutaj przygnało? Nie dzwonisz? Nie dajesz znaku życia? Zajęta byłam ostatnio. Dlatego postanowiłam, że wpadnę, skoro miałam już sprawę do załatwienia w okolicy. No po co komu takie laleczki? To laleczki voodoo mają niezwykłą moc. Naprawdę działają. Voodoo. Czyli co, można nimi kogoś zabić? A to chyba powinny być trochę twardsze, co? To nie są żarty. Ja nie robię takich, które mają moc zabijania, ale te też mogą nieźle namieszać. No dobrze, ale jeżeli one są robione na zamówienie, tak jak to pani powiedziała, to po co je pani przynosi do nas, do Lombardu? Potrzebuję pieniędzy na wyjazd do Transylwanii i muszę je szybko sprzedać. Tam co roku odbywa się wielka gotycka impreza. To nie można gdzieś bliżej, no trzeba tak daleko jechać. Widać, że nic nie czytacie. Transylwania to ojczyzna wampirów. Wiecie, hrabia Dracula i te sprawy. Tak, coś kojarzę, Dracula. No dobra, widzę, że zapowiada się krwawa biba, no ale ja niestety za te laleczki muszę podziękować. Kuferek mogę wziąć. Kuferek i laleczki muszą być razem. Kuferek chroni. Co chroni? Przed czym chroni? Moc laleczek, żeby nie wydostała się na zewnątrz bez kontroli. Proszę pani, wóz albo przewóz. Laleczek nie biorę, a kuferek mogę wziąć za 5 dyszek. No dobra, niech będzie. A, to dowód osobisty poproszę. A dajcie spokój następnym razem. Ale nie, no przecież takie są zasady, niestety. Ej, co mam wpisać? Trumienki i trupki? Super. Tutaj proszę. Tak, podpisać tutaj. I dowód. Ja tu jeszcze wrócę. Umowa. Byle nie na miotle. To my się jeszcze zastanowimy nad tym telefonem. No dobra. Okej. No, Różni ludzie zjawiają się w naszym Lombardzie. Ale ta dziewczyna była chyba z innej planety. Wyglądała tak, że bałem się, że przyśni mi się w jakimś koszmarze. Wiesz co, ja dzisiaj mam dużo pracy, a do mnie masz tą sprawę? Oj tam, zaraz sprawy. No tak, jestem w okolicy, pomyślałam, że wpadnę. No w końcu dawno cię nie widziałam. No, będzie z rok. No właśnie, zdecydowanie za długo. Zaraz zacznę. Świetnie sobie radzisz, naprawdę. Dziękuję. A jak długo masz ten zakład? Niespełna rok. Udało ci się, naprawdę. Jak uciekałaś od Janusza, to nie miałaś nic. To fakt. Słuchaj, o co ci chodzi? A nic. Tak po prostu. Tak to już jest, że jeżeli komuś pomożesz, to potem liczysz na pomoc tej osoby. A ja pod ścianą jestem, Gośka. W jakim sensie? Mój stary stracił robotę kilka miesięcy temu, więc ja postanowiłam wziąć się za jakieś chałupnictwo. No i oszukali mnie. Jak to? No, musiałam kupić sprzęt do pracy, mieli mi go przysłać, wzięli pieniądze, sprzętu nie przysłali, zleceń też żadnych nie dostałam. No ale zgłosiłaś to na policję. No tak, ale to nic nie daje. Ja się musiałam zapożyczyć, żeby ten sprzęt kupić, a komornik już teraz ciśnie. Ja już wszystko wysprzedałam, co mogłam. I teraz chcą nas zlicytować. No, przykro mi. Błagam cię, Gośka, pomóż mi. Ale jak? Pożycz mi pieniądze. Ja ci pomogłam, kiedy byłaś w potrzebie. No wiesz, nie musisz mi za każdym razem tego przypominać. Pomogłaś mi, ja nigdy ci tego nie zapomnę, ale ja nie mam kasy. Jak to nie masz? Przecież świetnie sobie radzisz. No, zarabiam tylko tyle, żeby starczyło nam na utrzymanie. Nie mam oszczędności, dopiero co wyszłam na prostą. Ale na wakacjach nad morzem to byłaś. Pierwszy raz w życiu. Jak w ogóle możesz mi to wypominać? Bo ja nie byłam. W ogóle żyjemy jak nędzarze.
Ja nawet nie mam co do garnka włożyć. Ty wiesz, jak mi jest ciężko? Wyobrażam sobie, ale ja naprawdę nie mam kasy. Jesteś niewdzięczna. Bardzo chciałabym ci pomóc, ale nie mogę. Ty wiesz, że Janusz wychodzi? Co? Warunkowo za dobre sprawowanie. Pewnie będzie cię szukał. Co chcesz przez to powiedzieć? A nic. Ja tylko potrzebuję kasę. I błagam cię, pomóż mi. Bardzo nam zależy, prosimy. Tak, to bardzo ważne. Wystarczy nam jedna taka laleczka. No dobra, 5 dych. Nie mogę wydać tego, co mam na telefon, bo matka drugi raz już nie da. Dobra, ja mam 2 dychy. Czekaj. Mam jeszcze 5. Dobra, to zrzucamy się po połowie. Dobra, myślę, że ta będzie dla was odpowiednia. Super. Tylko pamiętajcie, to nie są żarty. To naprawdę działa. No mamy nadzieję, bo inaczej wrócimy z reklamacją. Ja mówię poważnie. Wyrządzone zło zawsze wraca do człowieka. Pamiętajcie. Dzięki. No to ja wezmę ten monitor do magazynu. Dobra, a my w tym czasie podpiszemy umowę. Poproszę dowód. Dziękuję. No mam nadzieję, że odbiorę go jak najszybciej. Proszę podpisać. Dzień dobry, już się panią zajmuję. Dzień dobry, dziękuję. Dziękuję. U nas pański monitor będzie bezpieczny. Do wypłaty nie zawsze starczy, przyda się. Jasne. Jasne. Proszę tutaj dla pana pieniążki. Dziękuję bardzo. Umowa jeszcze dla pana. Oj, Proszę. Do widzenia. dziękuję bardzo. Do widzenia. Proszę. W czym możemy pomóc? Mam do zostawienia kilka cennych rzeczy. Telewizor, rower dziecięcy, robot kuchenny i jeszcze to. Resztę rzeczy mam w samochodzie. No dobra, to może ja pójdę pani pomóc to wnieść w takim razie. O, a ja wycenię biżuterię w tym czasie. Mieliśmy tego dnia spory ruch. No, zresztą zimą zawsze tak jest. Rachunki za ogrzewanie wzrastają i ludziom brakuje do pierwszego. Smutne to. Cholera. Co jest grane? Nie! Cholera, no wszystkie opony! Zajebiście! Nie miałem pojęcia, o co chodziło. No, wyglądało na to, że ktoś próbował mi coś powiedzieć. A, szkoda tylko, że nie miał odwagi zrobić tego wprost. Głupia sprawa z tym samochodem. No, Często macie tu takie sytuacje? nie, ale różne rzeczy się zdarzają. Ale proszę się nie martwić. Pani rzeczy będą u nas bezpieczne w magazynie. Tak, i dokonałem już wyceny. Oczywiście za wszystkie pani rzeczy razem z rowerem mogę dać 1500 zł pod zastaw. A z tym? I z tym? Co musiałbym zrobić próbę złota? To proszę tak zrobić i doliczyć. Jasne. Ma pani jakiś kłopot? Nie. Ja nie, no. Koleżanka wpakowała się w kłopoty i już nawet nie ma czego zostawić. Dobra, z pani koleżanka. Ona też mi kiedyś pomogła. Jasne, rozumiem. Proszę tutaj wypisać te rzeczy, które pani zostawia, będzie szybciej. Dobra. A ja w tym czasie wycenię to złoto. Sprawdziłem monitoring bardzo dokładnie i wyłapałem gościa, który to zrobił. Niestety nie było widać jego twarzy, bo założył kaptur. Cześć. Witaj, mamo. Byłam taka głodna, że nie czekałam na ciebie. No i bardzo dobrze zrobiłaś. Chcesz? Bardzo chętnie. Dobiję jeszcze 2 jajka. A co się stało z telewizorem i moim rowerem? Ciocia Krysia, pamiętasz ją? Tak. No więc ciocia ma teraz kłopoty i musiałam pożyczyć jej trochę pieniędzy.
I tak zimą nie jeżdżę na moim rowerze, ale bez telewizora będzie trudniej. No, ale wytrzymamy kilka dni. A poza tym będziesz miała więcej czasu na czytanie książek, a to znacznie ciekawsze niż oglądanie telewizji. Na cioci mogę się poświęcić. Ktoś mi dzisiaj przebił oponę w aucie. Co? Co ty mówisz? Gdzie to się stało? Przed Lombardem. Byłeś na policji. Nie no. Sprawdziłem monitoring, gość był w kapturze i tak go nie złapią. Tylko kto mógł zrobić coś takiego? No i po co? Nie wiem. Ale wydaje mi się, że to jest jakiś znak. Ktoś chyba chce mi coś przekazać, wiesz? Tylko kto? Nie wiem, ale się dowiem. Adek. A może lepiej nie, co? Ktoś na mnie polował już od dłuższego czasu. Musiałem się dowiedzieć, o co chodzi, bo gość mógł zagrażać całej mojej rodzinie. Obiecałem sobie, że go dorwę. No cześć, dzwoniłaś. Cześć. Mam dla ciebie kasę. Serio? Tu jest 1800 zł. To jest jeszcze 500, więcej nie mam. Gośka, no dziękuję ci bardzo, Gosieńko, no życie mi ratujesz. Dobra, mam nadzieję, że nie jest to cena za twoje milczenie. A teraz proszę, żebyś stąd poszła i nie kontaktowała się z nami. Ale daj spokój, no Gośka, no przecież ja ci oddam te kasy, no. Dobra, masz swoje problemy i lepiej się nimi zajmij. My sobie poradzimy z Moniczką. Halo? No cześć, Gosiuniu. Słońce, ty moje najdroższe. Stęskniłem się. Co tam u was? Janusz? Telefon i paragon. Do widzenia. Do widzenia. Ciach. Bach. Tak, bang. Dzień dobry. Dzień dobry. No bardzo dobry. O, w czym możemy pomóc? Podobno macie tutaj takie laleczki, takie magiczne. Wudu? No właśnie. Moje dwie koleżanki tutaj były i taką kupiły. I ona naprawdę działa. Naprawdę. Tak, wykorzystały ją na WF-ie. Niby jak? Nasza WF-ica to taki okropny babsztyl i nikt jej nie lubi. I one pokręciły trochę tą laleczką, powbijały jej igły i babka przez całą lekcję wymiotowała, a my nie musiałyśmy biegać. No może jest w ciąży. Ona? Taki pasztet? Niemożliwe. No wiesz, różnie bywa. Ale po co tobie taka laleczka? Bo mam jedną sprawę do załatwienia. Aha, to nie lepiej tak normalnie porozmawiać. Czasami się nie da. To fakt. Tak, z niektórymi po prostu nie da się dogadać. No ale my takich laleczek nie mamy. Jak to? No, twoje koleżanki musiały je kupić bezpośrednio od tej dziewczyny, co u nas była. I co ja mam teraz zrobić? Poczekać. Ona mówiła, że do nas wróci. Tak. Więc jak przyjdzie, to zamówimy ci taką laleczkę i damy ci znać. Świetnie, to ja zostawię mój numer telefonu. Świetny pomysł, świetny pomysł. Tak. Proszę. Tak, tutaj. Gdybym wiedział, że będzie taki popyt na te laleczki, to bym je wziął. Ale przynajmniej Maciek miał nowy sposób na dziewczyny. Podryw na czarownicę. Ja nic nie powiedziałam, naprawdę. Nie wierzę ci. Jak mogłaś? Ale Gośka, to naprawdę nie ja, przysięgam ci. Spieprzaj stąd. Nic nie dostaniesz. Zdradziłaś mnie, dałaś Januszowi moje namiary. Ale co ty opowiadasz? To nie ja, naprawdę przysięgam ci. Wynoś się stąd! Dzień dobry. Można? Dzień dobry, tak, zapraszam. To do widzenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Do widzenia. Miłego dnia. Wzajemnie. Jezus Maria. Wariatka. Co pani robi? No klientów nam pani odstraszy. No.
Ludzie boją się najbardziej tego, co w nich samych tkwi. Głęboka myśl. Bo ja wiem, doświadczenie. A ja znowu jestem. Mam trochę biżuterii do sprzedania. Proszę pokazać. Nie, przecież na oko widać, że to jest jakiś szmelc. No, koło srebra to nawet nie leżało. Koło srebra to nawet nie leżało. Przecież na to zawsze znajdą się chętni. To są kolekcjonerskie okazy. No to w takim razie sprawdzimy w internecie te pani kolekcjonerskie okazy. Co? To nawet śladowe, nie? Weź to zdejmij, bo wyglądasz jak idiota, no. Od razu jak idiota. Nie no, faktycznie, no, w internecie nie są takie tanie. 100 mogę pani zaproponować. Ale przecież to jest o wiele więcej warte. No faktycznie jest tego trochę. 120? Naprawdę nie da się więcej? Przecież to na sprzedaż. Może się da. Była u nas koleżanka tych dziewczyn, którym sprzedała pani laleczkę i chce taką samą. Nie ma sprawy. Za 5 dych. 3 i my przejmujemy sprawę. Wysoką prowizję sobie naliczacie? No ale takie jest prawo rynku. No dobra, niech będzie. Podrzucę wam ją dzisiaj. Świetnie. To pieniądze. Wydrukuj paragon. Dobra. 130. Po jej wyjściu zadzwoniłem do tej dziewczyny, żeby powiedzieć jej, że będziemy mieć dla niej tę laleczkę. Tak się ucieszyła, że zwątpiłem, czy dobrze robimy. Proszę zobaczyć, ten jest najwyższej próby i bardzo elegancki. O, rzeczywiście. Ja chyba wolałabym coś cieńszego. Jasne. To może... O, proszę. Dziękuję. To może coś z tych... Proszę sobie zobaczyć. Mogę panu za nią dać 100 zł. 100? Ja dałem za nią 400. No tak, ale no teraz jest używana. Jak była nowa, to faktycznie mogła być tyle warta. A jak pani jej wykupi, no to ciężko będzie nam ją sprzedać. Dobra, niech będzie moja strata. To poproszę dowód. Proszę tutaj podpisać. Tu. Proszę. Dzięki. Dziękuję. Do widzenia. Dowód jeszcze pański. Proszę. Dzięki. No, szybko się pani pojawiła. Dzień dobry. Urwałam się z pracy. Mam duży interes dla Lombardu. Mam do sprzedania zakład gromerski. Jaki zakład? Gromerski. Taki psi fryzjer. Naprawdę bardzo dobry interes. Adek, coś dla ciebie. Ty lubisz takiego styla. Ty, żebym cię zaraz nie przestylował. Panowie, przyjacielu. ja mówię poważnie. Reklamujecie się, że można u was zastawić i sprzedać wszystko. No bo oczywiście, że można wszystko sprzedać i zastawić, no ale kiedy tylko mamy z tego jakiś fajny interes. No a jeżeli to jest taki dobry biznes, no to dlaczego chce się go pani pozbyć? Muszę i tyle. Jest pan zainteresowany? No wstępnie tak, ale musiałbym zobaczyć ten zakład. No zapraszam w każdej chwili. No, Maciek, zajmiesz się panem? Tak, jasne. Wie pani co, to zróbmy tak, że ja zadzwonię do ojca i poproszę go, żeby do pani przyjechał, dobra? Zapraszam. Tutaj jest adres. Okej. Super, przekażę. Dziękuję. Dziękuję Do bardzo. widzenia. Do widzenia. Słyszałem, że istnieją psi fryzjerzy, ale nie wiedziałem, że to ma jakąś nazwę. No. Mogło to być coś ciekawego, a na pewno szykował się dobry interes dla Lombardu. Zaciekawiony przez Adriana Kazimierz szybko zjawił się u psiej fryzjerki. Dzień dobry. Dzień dobry. Kazimierz Barski. Jestem właścicielem Lombardu na Cichej. Aha. Słyszałem, że tu jest interes do zrobienia. Tak. Tak? Chcę sprzedać ten zakład. Syn pewnie panu mówił. No, mówił. No, pięknie tu. Czysto. A dlaczego chce pani sprzedać ten interes? Co, nie idzie? Nie, no idzie. Od kilku miesięcy nawet całkiem nieźle. No to o co chodzi? Po prostu chcę to sprzedać. Tu jest co prawda najem, ale mógłby pan to przejąć. Na wolnym rynku nie znajdę tak szybko kupca. No ale pośpiech to jest zły doradca. A ja się na tym nie znam. Ale zna się pan na obracaniu pieniędzmi. A ja pomogę panu znaleźć pracownika. Już nawet dzwoniłam do jednej dziewczyny, która kiedyś się do mnie zgłosiła, ale wtedy nie było mnie na nią stać. I ona wciąż jest zainteresowana. Aha, rozumiem. No a w ogóle skąd ten pomysł? Muszę wyjechać. A, wyjechać. Wie pani, mam złe doświadczenie z pośpieszną sprzedażą z powodu wyjazdu.
O, dzień dobry, panie Mikołaju. Dzień dobry. My na obcięcie pazurków. Super, zapraszam. Może pan chwilkę poczekać, byliśmy umówieni? No oczywiście, Bardzo klient dziękuję. nasz pan. Dziękuję. Nie byłem przekonany do tego interesu. Po pierwsze, do tego trzeba było mieć dryk jak ta kobieta, a po drugie, już raz przez pośpiech kupiłem mieszkanie od kobiety, która porwała małe dziecko. Nie chciałem znowu kłopotów. 100 złotych. Przyjdę znowu pewnie za jakiś miesiąc. Jakby mogła pani jakiś termin No, na razie wyznaczyć. jeszcze nie mam grafiku na okej. następny miesiąc. Proszę zadzwonić. Rozumiem. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia, do widzenia. No. 100 za pazurki? To nawet moja żona tyle nie płaci. No, bo z pieskami jest trochę więcej roboty, wie pan. Ale sam pan widzi, że to jest dobry interes. No, widzę, no. Tylko martwi mnie ten pośpiech. No bo wie pani, co nagle to po diable. I dlaczego pani tak zależy na tym czasie, co? Pan wybaczy, ale to są moje osobiste sprawy. Ja nie chciałabym się tłumaczyć. No, oczywiście. Pani tutaj jest magnesem i bez pani ten interes nie będzie szedł dobrze. Ale z dobrym pracownikiem i z moją marką jestem pewna, że to będzie hulało jak trzeba. No, w każdym razie nie interesuje mnie cały zakład. Mogę kupić od pani sprzęt i wyposażenie. Ha? Okej, chyba nie mam wyjścia. Tak? Okej. No dobrze, to jeszcze dzisiaj wieczorem przyślę tutaj mojego syna i przy okazji od razu zrobi wycenę. Super, bardzo dziękuję. No to było miło. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Postanowiłem zagrać najbezpieczniej jak się dało. Może i byłby z tego jakiś interes, ale i za dużo niewiadomych. Same kłopoty. Co tam? Dzwoniłaś? Musimy pogadać. A co, znudziła ci już stabilizacja? Nie zgrywaj się. Przebiłeś opony w samochodzie Atka. Nie jestem jakimś wielkim fanem Matka, ale jak chciałbym mu uprzykrzyć życie, to zrobimy to w inny sposób, a nie jak tchórz. Nie wierzę ci. To lepiej uwierz. Przebijanie opon to nie mój styl. Prędzej bym mu tchawicę przebił. No proszę. Kogo my tu mamy? Witamy. Co za spotkanie, panie Ryży. Czego tutaj szukacie? Cześć, malutka. Jak tam było na zagranicznych występach? Wypad stąd! Widzę, wróciłaś do starego Alfonsa. Mówię wam grzecznie, No co? Dawaj. Przestańcie, co wy robicie? Jezus Maria. Może dzwonię na policję. Sobie dzwoń. Dobra, spróbujemy. Adam. Cały zakład chce sprzedać? No w sumie wiesz, teraz takie gabinety dla psów, spa, no to są w modzie, nie? Może i tak. A pamiętasz tę kobietę, od której kupiliśmy mieszkanie? No tak, tą wariatkę, co porwała dziecko, tak? O, no właśnie. Jej się też śpieszyło. A ja wtedy wietrzyłem dobry interes. A jak się ktoś śpieszy, to zawsze coś jest na rzeczy. No tak, tatuś, ale przecież właściwie to my nie straciliśmy na tym mieszkaniu, no. Babka wylądowała w psychiatryku, tak? No to nawet jak teraz oddamy jej po kosztach, no to i tak zarobiliśmy na wynajmie. No ale niesmak jakiś pozostał. Więc postanowiłem i tyle. Adek, weźmiemy tylko sprzęt. Aha, i obiecałem tej kobiecie, że pojedziesz do niej i zrobisz wycenę. No dobra, pojadę tylko po pracy, no widzisz, dzisiaj mamy ruch jak w markecie, nie? Dobrze. Spokojnie, no. Faktycznie nie straciliśmy na tym mieszkaniu, ale nieświadomie pomogliśmy w porwaniu. Nie wiedziałem, co się kryło za pośpiechem właścicielki tego salonu dla psów, więc wolałem nie ryzykować. Ty, Adek, ładna ramka, nie? Piękna. Ale serio. Jeszcze jesteście? Super. Ja po tę laleczkę. Pamiętam, już przynoszę. A ja poproszę od ciebie 8 dyszek. Ile? Dziewczyny zapłaciły 50. No tak, ale bez pośredników. Chcę ją najpierw zobaczyć. Już idzie. Proszę bardzo. No i co, bierzesz? Biorę.
Ej, ale co ty robisz? Nie widać? Używam przecież. Ale nie tutaj, no te gusła to idź sobie w domu. Sorry, okej, dobranoc. 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 Oszalały laski z tym voodoo. Trochę głupio było na nich zarabiać, ale z drugiej strony podobno za głupotę trzeba płacić. A jeśli tak, to im i tak tanio wyszło. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przepraszam panią za spóźnienie, ale mieliśmy dzisiaj całą masę pracy w Lombardzie. No jasne, rozumiem. To może przejdźmy od razu do interesów. Tak. Sprawdzałem ceny tych sprzętów w internecie i jeżeli wszystkie są sprawne i z papierami, to mogę pani dać 15 000. Tylko jeszcze rzucę okiem, okej? Dobrze, zapraszam. Dziękuję. Cześć, kochanie. Stęskniłem się. Tak widzę, że za mną nie. A co ty tu robisz? Uciekałaś ode mnie, a ja cię znalazłem. Czego ty tu szukasz? Masz zakaz zbliżania się. Jak w ogóle skąd wiedziałeś, gdzie jestem? Bo mam swoje wtyki. Chciałbym się zobaczyć swoją córką. Nie masz do tego prawa, ona się ciebie boi. Nagadałaś jej głupot? Pan chyba nie jest tutaj mile widziany, tak? Z tobą gościu nie rozmawia. Proszę wyjść, bo mamy tutaj interesy do załatwienia. To jest moja żona i nie wiem, jakie interesy z nią robisz. Była żona, więc nic ci do tego, wynoś się. Nie spodziewałem się takiego powitania. Gościu, zawijaj kitę, bo zaraz ci to będę musiał ręcznie wytłumaczyć. Dobra, Chcesz? już idę. No to już. Zobaczymy się później. Gościu był nachalny i z pewnością niemile widziany. Z trudem się powstrzymałem od spuszczenia mu manta. A w sumie niepotrzebnie. Halo, córeczko, nie otwieraj nikomu, bardzo cię proszę. Ja mam klucz i sobie otworzę. Tak, będę później. No pa, kochanie. Pa. Bardzo panu dziękuję, że zechciał pan się zająć tym jeszcze dziś. Nie ma sprawy, interes to interes. No, ja już nie mam wyjścia. Uciekłam od niego 3 lata temu, bił mnie regularnie. No to żałuję, że mu nie przelałem. Uciekłam, jak uderzył moją córkę. Zatrzymałam się tutaj u koleżanki i tak naprawdę to ona mi pomogła i dzięki niej się usamodzielniłam. A teraz to ona wydała mnie przed Januszem. No, współczuję pani. Muszę wyjechać. Błagam pana, niech pan da więcej pieniędzy za ten sprzęt. No tylko, że ja naprawdę nie mogę. No ale on jest wart 20, a może nawet 30 000. 15 000 za cały dorobek życia to jest bardzo mało. No tak, ale ja przecież też muszę znaleźć kupca, ogarnąć transport. No to nie jest takie proste, naprawdę. Ja zrozumiem. No trudno, no, najwyżej będę stratna. Muszę wyjechać natychmiast. A moim zdaniem nie powinna pani uciekać. Nie chcę przechodzić przez to jeszcze raz. Ja się boję, że on się dowie, gdzie my mieszkamy. Sam powiedział do zobaczenia później. No tak, ale jeżeli ma zakaz zbliżania się do pani, no to może będzie się bał. Może. Bo jest na warunkowym, no to jest ryzykowne dla niego. Ale też jest nieobliczalny. Wie pani co? Powinna pani pójść na policję. Ja będę świadkiem, że złamał zakaz. Nie, ja muszę wyjechać. To zrobimy tak. Ja wezmę od pani te wszystkie rzeczy, ale pod zastaw. Pani sobie na spokojnie wyjedzie, otworzy nowy zakład, ustabilizuje się, a zapłacę pani tyle samo, czyli 15 000. Dziękuję. Nie ma za co. Klientka zgodziła się na propozycję i od razu wzięliśmy jej sprzęt w zastaw. No, sama przyznała, że w ten sposób nie musiała palić za sobą mostów. Hej, maleńka, załatwiłaś wszystko? Po co mnie męczysz? Wykosztowałem się na taksówki, jeżdżę za tobą, żeby z tobą porozmawiać. Dokąd to? Ej, puść mnie! Ej! Zostaw ją! Co jest? Pieprzaj, gościu, nie pchaj mnie palcem między drzwi, bo cię przyczasnę. No i się damski bokser doigrał. Tacy goście jak on działają na mnie jak płachta na byka. Dostał za swoje, a policja przyjechała zanim na dobre oprzytomniał. Nie no, nie da rady, jest mi bardzo przykro, ale muszą państwo pojechać na komisariat, aby złożyć zeznania. Dobrze, to ja jeszcze tylko zadzwonię do córki. Pojedziemy zaraz za wami, okej? Dobrze, w takim razie widzimy się na miejscu. Halo, córeczko? No, będę jednak później niż myślałam. Zrób sobie coś do jedzenia. Znowu będzie jajecznica. Nic innego nie umiem. Jesteś bardzo dzielna.
Bardzo jestem z ciebie dumna, kocham cię. Pa, mamo. No pa. Wie pani co, pojedziemy moim autem, dobrze? Tak będzie prościej. Później panią odwiozę. Dobrze. Zapraszam. Dziękuję. Facet złamał zasady zwolnienia warunkowego i na pewno teraz posiedzi dłużej. Wyobrażam sobie, przez jaki koszmar musiała przechodzić ta kobieta. No jesteś wreszcie. Co tak długo? Byłem na psiarni. Czemu? Była zadyma pod lombardem. Ale podobno widziałaś się z Ryżym. Skąd wiesz? Słyszałem na komendzie. Widziałem się z Betonem. Adek, to było przypadkowe spotkanie. A potem pojawili się ci ludzie od Kielaka i Ryży mi pomógł, naprawdę. Jasne. Adek. I znowu pojawił się niepokój. Nie wiedziałem, czy mogę ufać Patrycji i nie byłem pewien, czy to było przypadkowe spotkanie. No, nie podobało mi się to, no ale nie chciałem jeszcze robić awantury, dlatego wyszedłem. I co? Byłeś u tego psiego fryzjera? No byłem. Byłem i nawet miałem okazję dać w mordę damskiemu bokserowi. Nie żartuj. Serio. Sprawa skończyła się na policji. Kurde, no ty to się zawsze w coś wpakujesz. No nie no. Babka uwolniła się od gościa 3 lata temu, a on został skazany za przemoc rodzinną. No i co, tak szybko go wypuścili? Podobno się zresocjalizował. Chyba nie bardzo. No tak. No co, wezwaliśmy policję, zawinęli go. Szybki Bill, bo wyskoczył 2 dni temu, a już musiał wracać z powrotem do sanatorium. Nie wierzę. No dzień dobry. Dobry. Dzień dobry. Ja przychodzę z reklamacją. Co się stało? Ta laleczka nie działa, a ja dałam za nią aż 8 dych. Tak, no to może coś źle zrobiłaś. A co tu można zrobić źle? Dźgasz igłą i tyle. No to może igła była tempa. Dziewczynom przyniosła efekt od razu, a mi nie. Zepsuta jakaś, albo to w ogóle ściema. Albo może działa z opóźnieniem. Nie róbcie sobie ze mnie jaj, chcę ją sprzedać. Skąd ta laska się urwała? Przecież trudno oczekiwać, żeby jakaś szmaciana laleczka faktycznie mogła zdziałać jakieś czary. Na pewno postępowałaś niezgodnie z instrukcją obsługi. Nie dostałam żadnej instrukcji, nie daliście mi. No bo musisz ją sama odkryć, wiesz, dotrzeć do sedna tajemnicy. Tak, wnętrza. Wy sobie jaja ze mnie robicie. A ja wbiłam lalce igłę w nogę wiele razy. I nic, żadnego potknięcia. No to dobrze, no bo wczoraj tak wbijałaś, że aż strach się bać. To nie są żarty. No właśnie nie są. Chcę ją sprzedać. No ale my nie możemy jej od ciebie kupić, bo jesteś jeszcze niepełnoletnia. A sprzedać mogliście? No, sprzedaż to co innego. Oszuści. Tak jest prawo. Sorry. Pa. Niezły numer był z tej laski. Nie chciałem wiedzieć, na kogo i dlaczego kupiła tę laleczkę. Była strasznie zawzięta. Do widzenia. Do widzenia. O, dzień dobry. No jak, wrócił za kraty? Dzień dobry, wrócił. O, kolega opowiadał mi, co tutaj się wczoraj stało. Przykro mi. Cała ta sytuacja pomogła mi zrozumieć, że nie muszę wyjeżdżać. Zostaję i przyszłam wykupić cały sprzęt. Nie będę uciekać w popłochu. Mam tu dobry biznes, stałych klientów. A Janusz posiedzi jeszcze z rok, może dłużej i wtedy może wyjadę. Ale dobrze się do tego przygotuję i córkę przygotuję. Wie pani co, no sprzęt był u nas raptem 1 dzień. Mogę odpuścić marżę. Naprawdę? Tak, nie lubię damskich bokserów i cieszę się, że mogłem pani pomóc. Dziękuję panu bardzo za wszystko, naprawdę. Podarował mi pan rok życia. To była naprawdę równa babka. Dużo przeszła, ale nie poddawała się. No i to mi się w niej podobało. Od tej pory polecałem ją wszystkim właścicielom psów. Dzień dobry. A co to jest? Dzień dobry. To jest laleczka. Voodoo. Żarty sobie panowie robicie?
Sprzedaliście to mojej córce za 80 zł, przecież to jest oszustwo. Tak, ale popyt generuje cenę, a pani córka bardzo się uparła na tę lalkę, no to zgodziła się za nią tyle zapłacić. Ona dostała te pieniądze na książkę od angielskiego, a wyście ją naciągnęli. Nieprawda, ona sama do nas przyszła. Tak, magii jej się zachciało. Czego? Magii, no. Ona po prostu uwierzyła, że ta laleczka jest zaczarowana, no. Ale jak pani chce, to możemy ją od pani odkupić za 10 zł. No chyba pani nie wierzy w tę magię. Ale pan jest bezczelny. Uf. Dobra, policzę może kasę, co? Z magią jednak nie ma żartów. Może jednak niebezpiecznie jest rzucać zaczarowaną laleczką. Kto wie, jak to się mogło skończyć. Adek, może coś jednak jest w tych laleczkach? Maciuś, przestań chrzanić i licz mamonę. No ale przecież sam widziałeś, ta kobieta rzuciła laleczką o ladę i sama się omal nie przewróciła. Przypadek. Przypadek. Zgadza się. Świetnie. To ja idę po kurtkę. A weź też moją. Okej. Ty, a może by tak urok na Korynta rzucić, co? Wiesz co? Ty jesteś takim samym świrem jak te laski. No nie wiem. Ała! Ale się pierdyknąłem. Serio? Serio. Dzięki. Czego ode mnie chcesz? To ty tu przylazłeś. Odpieprz się ode mnie, Patrycji, kumasz? Spokojnie, amigo. Nie pcham się na trzeciego. No i dobrze, bo byś robił sztuczny tłum. Ale mam dla ciebie deal. Ale ja z tobą żadnych dealów robić nie będę. Myślę, że ten ci się spodoba. Mamy wspólny cel. My? Jaki? Dorwać Kielaka. Obaj nie będziemy mieć spokoju, dopóki ten knur i jego ludzie będą panoszyć się po mieście. Słuchaj, ja nie będę się pchał w twoje przestępcze sprawki, ani tym bardziej zadawał się z twoim gangiem, kumasz? Ale Kielaka chcesz dorwać. No właśnie. A współpraca to jest cena za osiągnięcie tego celu. Ja też za to nie przepadam. No ale wiesz, cel uświęca środki. Sam nie dasz rady, a każda pomoc się przyda. Zastanowię się. W następnym odcinku żona sławnego aktora nie zgadza się, by jej mąż przeszczepił sobie włosy. Czy mój mąż pochwalił się, na co potrzebne mu te pieniądze? Na operację. No tak. Taką Elżbieta, operację! zwariowałaś, odbiło ci! A co ty Przeszczep sobie wymyślił! Angelika traci zaufanie do Jacka. Ja ci wszystko wyjaśnię. Ja ci nie wierzę w ani jedno słowo. Ja ci już nigdy nie zaufam. Znany aktor chce pozbyć się kompleksów. Mnie się podobasz taki, jak jesteś, naturalny. Nie musisz robić żadnego przeszczepu. Ale czy ciebie nie interesuje, że ja sam sobie się nie podobam? Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.